Siemano. Ja nie żartuję. Muchy, ekspresuchy, inwazja. Siema wszystkim. Kurna, po prostu inwazja mocy muchszej. Zaczynamy live'a przed czasem. Nowa świecka tradycja. Nie spóźniamy się, tylko zaczynamy przed czasem. Kurna, masakra. Po prostu co tu się dzieje, słuchajcie, to jest masakra. Będę z tym cały czas pracował. Już tylko sobie czata rozwinę. Siema Artur, siema Nowik, siema Jarosław, siema Hotshot, siema Bogusław, siema Jurek Ogórek. Chyba na razie wszystkich wymieniłem, co się odezwali. Ładne berło, prawda? Słuchajcie, mam inwazję tych much, które wybijam w ekspresach. Jest ciepło i jest po prostu masakra. Tak będziemy dzisiaj prowadzić live'a. Siema wszystkim. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Władca much, dokładnie. Moja ulubiona kreskówka swoją drogą, Artur. Nie miałem pomysłu na dzisiejszego live'a, a widzieliście zdjęcie na miniaturce. Sezon ogórkowy w pełni. Tak a propos Jurek Ogórek. A propos ogórków. Dlatego był pierwszy w kolejce. To jest jakiś w ogóle pierwszy raz w życiu widzę taki model. Total czarna kawa tylko. Poczekajmy chwilę. Co tam u was? Dawno mnie tu nie było, nie? Oby w Siemensie, który dziś mi ma przyjść, nie było... No. Powiem wam, te muchy takie, co do kawy lecą, to ja po prostu 17 razy... Tak, zaparzę sobie kawę, wyrzucam fusy. W życiu tak czystego ekspresu nie miałem. Od razu wynoszę do śmietnika. Otwieram śmietnik na zewnątrz, a tam jest... No trzeba kurna w takim stroju chyba jak ludzie, ci co przy ulach pracują. Na razie kurna wszystkie śmieci wyrzuciłem i gdzieś się schowały, ale... Hotshot, widziałeś ostatnio post o Latego na grupce? Jak myślisz, co to może być? O, tych postów o Latego na grupce to było dużo. Przybliż mi trochę, Hotshot, bo ja nie dość, że mam tych Latego tutaj pół serwisu, to nie nadążam. No Artur, udało się, no kurna, czapeczki wczoraj z folii nie pomagały, no takie są uroki, słuchajcie, poza tym spójrzcie, to zdjęcie na miniaturce, które widzieliście, czy tam widzicie na Facebooku chociażby, to jest 1/3 tego, co tu stoi. To jest po prostu podłoga, bo na regałach już nie ma miejsca. Co tam piszecie? Przybij piątkę muchą. Wiesz, ja już piątek, Jurek, przybiłem dzisiaj tutaj? Tu same trupy leżą. No 200 zeta na Allegro. Według opisu błąd, złe napięcie wyjściowe. Ciekawe, co z tego wyniknie. No, rezystory pomiarowe, Nowik. Jest na to metoda. Ja przestałem ją stosować, bo ona nie zawsze działa, a ja po prostu nie mam czasu na to, żeby to poprawiać, naprawiać, ale na niemieckich forach pewnie wiesz, jest do znalezienia metoda, tam trzeba albo wymienić rezystory, albo wlutować dodatkowy i to działa, no. Co tu się dzieje? Czekajcie. Czekajcie, bo tu się złe rzeczy dzieją. No dobra, już tak zostawię, ale widzę, że moja konstrukcja się rozpięła, nie będę teraz tego zmieniał. Już po live to zrobię. Kiedy otwierasz muchonarium? Zaraz. Jak znam życie, to tu jest muchonarium w środku. Nic nie lata. Dobra, zbierzcie się jeszcze. Mam tu jednego, to tak dla formalności. Muszę jednego tipa, który został z filmów. Znaczy chcę. Z tipli z filmów puszczony, to go tu teraz wcześnijmy. Od Waldi, pozdrowienia z Mielca. To jest tip, który dostałem do filmu, nie na live'ie. Formalności mamy zadość. Płaszcze muchy. Tam było chyba tresuje muchy. A teraz płaszcze, to fakt. No ale jak ręką odjął, tak. Dzięcioł za ścianą, tudzież dzwonnik, bo najpierw zaczęli kuć, potem zaczęli dzwonić w rury. Ucich, ale nie wierzę w to, że to ucichnie, bo ich tam słyszę cały czas z tyłu. Muchy gdzieś przed wami uciekły. Teraz będzie, że ściemniałem, nie? Witam serdecznie, co sądzisz o ekspresie Bosch Vero Cup 100? Totalne badziewie, czy do domu się nada? Ja nie mam zdania na temat takiego ekspresu. Nie używałem.
Rotor FPV. Po pierwsze, to ja nie jestem pan, tylko Bartek. Po drugie, oglądaj w sobotę film. Co smarować? Wszystko masz w instrukcji. Tutaj nic więcej nie wymyślono. Zaparzacz, nic więcej. I o-ringi. Jurek Ogórek, miałem brudasa z tym za wysokim napięciem i dałem sobie spokój z tym. No jedyna złota metoda, taka najprostsza serwisowa, to jest wymienić elektronikę w tym Siemensie, ale da się to naprawić też druciarstwem, nazwijmy to, bo to nie jest do końca takie druciarstwo, ale to niech każdy robi sobie w swoim zakresie. Ja to robiłem i to wracało, 50% ponad wracało po jakimś czasie tych ekspresów. To jest kupa roboty, bo trzeba elektronikę wyciągać. Nie miało to sensu. Hotshot. Chodzi o ten post, w którym ktoś napisał, że Express daje dziwne dźwięki przy występowaniu tego dźwięku, Express się nie przepukuje i nie leje kawy. Express w pracy ma podobny problem. No ale to widzisz, to jest właśnie problem polegający na tym, że pytasz, dziwny dźwięk to jest bardzo względna rzecz. Ja nie wiem, co to jest dziwny dźwięk. Nie da się tak, słuchajcie. Musiałbym to usłyszeć. Kurna, pogryzły mnie te muchy, wszystko mnie swędzi. Czy tabletki do czyszczenia obiegu mleka są konieczne? Mam tylko do odkamieniające i odtłuszczające. Tabletki do czyszczenia obiegu mleka to użyj płynu do naczyń. To jest to samo. O, siema Daniel. Witam pana. Kiedy jedziemy na jakąś imprezę, bo już mi się tęskni. No nie pocieszamy. No to jest taka głupia usterka Siemensa. Ja obstawiam, że Siemens coś, mówię o tym zbyt wysokim napięciu, czy błęd, tam jest taki głupi komunikat, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie występują w Siemensach EQ6 na przykład. Po jakimś czasie, nie we wszystkich, ja tam obstawiam, że, bo tam jest układ pomiarowy składający się z dwóch rezystorów. Coś jest nie tak z tymi rezystorami. Coś tam Siemensowi nie poszło, oczywiście się do tego nie przyzna, ja też pewności tego nie mam, to są moje podejrzenia tylko, słuchajcie. Tak, Hotshot, jest filmik na grupie, tylko że to inaczej słychać dźwięk nagrany, a inaczej jak mam tutaj ekspres przed nosem. To jest ciężko tak diagnozować. 5G się znalazło, przyniosłem ze śmietnika. No i widzisz, Daniel, dobrze mieć taką osobę jak ty, bo Daniel mi tu wymienia najbliższe techno imprezy. Przypomniesz mi, prawda? Z tego co wiem, na tą w listopadzie się piszecie, ja się też piszę. Krzysztof Dobko, witam Bartka doktora, witam Krzysztofa. Słuchajcie, tu była taka naklejka, którą wyrzuciłem nie wiem gdzie. Awaria nie mieli. Jak macie taki problem, a w ogóle jak mnie słychać powiedzcie, bo odsunąłem trochę ten mikrofon od siebie. Tak, nawet go ręką nie sięgnę, ale on strasznie dobrze ściąga moim zdaniem. Jak jest za blisko, to słychać przez stery. Siema Bayerman. Bayerman. Ksywki to zawsze jest problem. Chcę wam pokazać, jak stwierdzić usterkę wysypki na zaawansowanym etapie, kiedy już młynek odmeldował się. To musi leżeć pod ręką. Dobrze mnie słychać? To dobrze. Kawę odkurzyłem, tu było czubato oczywiście zasypane kawą. I zaglądamy mu. O tu. Widać? Witam Ewelina. Widać czy nie widać? Na listopad. Imieniny mam w listopadzie, Daniel. Bardzo chętnie je spędzę w doborowym towarzystwie na Techniawce. Magazyn kawy. Na zapas. Jak zwykle. No dokładnie, Artur. No przecież to po prostu... W sobotę będzie film mówiący o tych oto cudownych ekspresach. Taki właściwie odpowiadający na wszystkie wasze pytania, bo po prostu słuchajcie, mój messenger firmowy, na którym ja się nie udzielam, od razu mówię, jak macie pytania, grupa na Facebooku, tam zresztą przychodzi taka autoodpowiedź, bo dwie rzeczy. Nie pytajcie mnie o porady na messengerze, bo ja nie mam na to czasu. Nie zapraszajcie mnie do znajomych, prywatny mój profil, bo tam mam ludzi, których znam osobiście. Więc, no słuchajcie, muszę to rozdzielić, bo ja się nie połapię. Na razie wygrzebmy. Bayerman, nie wiem jak to jest model, ja stelaż kupiłem w firmie... Zabij mnie. Nie przypomnę sobie teraz. Sam stelaż kupiłem, bo akurat taki blat miałem, a u mnie blaty to jest krótki temat. Woda, kawa. Słuchajcie, to tak nawiązując, bo był post o tym, a tu Daniel o tym pisze. Sunset Square w Gdyni, Armin van Buren.
No taka impreza, słuchajcie, że jak ktoś nie był i się zastanawia, to niech się nie zastanawia. Nogi to mi uszami wyszły, ale było warto. No. Kopczyk Kreta. Był taki film na początku jeszcze kręcony telefonem. Kopiec Kreta. Co lepimy, nie? Dobra, no trzeba go, słuchajcie, rozebrać, tu nie ma innej drogi. Jarosław Sprawny Paluszek. Wiesz, ile ja mam lat? Lata praktyki. Dłubania w nosie oczywiście, nie wiem, co ty masz na myśli. Czekajcie, bo wszystkie śmietniki poodstawiałem, bo do nich te muchy lecą. Naprawiałem rotor FPV, naprawiałem te ekspresy, co mają w McDonald's. Jakaś firma z 3 literami. Kurde, nie pamiętam, to są jakieś superautomaty. Czy naprawiałem? Nie, ja się superautomatami nie zajmuję. To są bardzo skomplikowane, bardzo drogie maszyny. Ciężko z częściami do tego. 3 litery? Jaka to firma? Bayerman, Sunset fajnie wam, ja z żoną na Sanach jadę na Narodowie. To prawie ta sama muzyka, słuchaj. Właściwie pokrewne dźwięki. Dokładnie, spokojna, poezja śpiewana. No Armin van Buuren przecież to znany wokalista z poezji śpiewanej. Nie słyszeliście, jak ładnie śpiewa? Ale Sana, ja lubię jej posłuchać. To absolutnie to nie jest Szydera. Bayerman to nie Szydera, po prostu tak mi się, wiesz, no z Arminem Sanę zestawić, to śmiesznie tak. O! Witam to Tomato. Miałem okazję poznać w Gdyni. Było bardzo miłe spotkanie. Na pewno jak będę w tamte rejony ruszał, to mistrzu dostaniesz informację jako pierwszy. Będzie trochę więcej czasu. Bardzo chętny, bardzo fajnie. Miło jest w ogóle poznać widza, zwłaszcza tego, który w moim mniemaniu uchodzi za mistrza ciętej riposty. Zaczynają latać. Skąd wiedziałeś, Rotor FPV? Rotor FPV pyta, jaki mam prywatnie ekspres. Jura, ale Jura z odzysku. Ja, słuchajcie, przyznam się szczerze, zresztą to już chyba wiem, nigdy w życiu nie kupiłem ekspresu. Nigdy. To jest i plus, i minus bycia serwisantem takich rzeczy. Bo nigdy nie będziesz miał nowego ekspresu, bo po co masz kupować nowy ekspres, jak tam na regale stoi 40, które można naprawić większym lub mniejszym kosztem. No wiadomo, ja za robociznę nie płacę, to jest tylko mój czas. No i to takie jest życie, no nie kupię sobie nowego ekspresu, bo przecież mogę mieć za pół darmo. Słuchajcie, nie mogę się skupić, bo mi tu zaczynają latać. Dobra, słuchajcie, nie będę go kładł już. Dlatego chyba każdy wie, jak rozebrać. To będzie ciekawy live. Oj, tam packa elektryczna daje. Tak to przy okazji mam siłownię. Tak, Rotor. Rotor FPV pyta, czy w Jurach niewyjmowany zaparzacz to wada. Jura twierdzi, że to zaleta, a ja twierdzę, że to wada. Stoją 4 Jury do naprawy. ENA 8. Wszystkie z błędem 8. ENA 8 i słuchajcie, przyjechała teraz ta A7 jest taka? Też stoi, też z błędem 8. Wszystkie te Jury nowe z tym mniejszym zaparzaczem, czyli te niższe modele, mają ten sam problem. Nie wiem, z czego to wynika. Ale nie trafiały do mnie, Jury do mnie rzadko trafiają. A teraz powiem wam, w tym roku już trochę tej Jury zrobiłem. Raz o podłogę i się rozłoży. Szef z Bayerman. Tak, szef w używanych butach chodzi, dokładnie. Ja to się staro poczułem, aż piszę, jak się dowiedziałem, że Sarah Jace ma 14 lat i do tego Polka. Co ja mam powiedzieć? Dobra, słuchajcie. Będzie się działo, coś czuję. Daniel Jagielski rekomenduje po zakończeniu pracy włączać ozonator, zabija pleśnie i robactwo latające. A mogę pójść prostszą drogą, wrzucić tu granat i wyjść? Załatwiłoby mi to i nadmiar pracy. Ej, nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Kurna, one do kawy
kawy lecą, teraz siedzą tu. Nieważne. Słuchajcie, one lecą do kawy, to są muchy ćpunki. Patrzę teraz, tu mam... Jak żeby inaczej, słuchajcie. Żeby nie było, że oszukuję, że jest dużo latego, to mam drugi rozebrany. Nagrywałem dzisiaj film z niego. I patrzę, a tu kurna teraz uciekły oczywiście. W całej tej ramce siedzą, o teraz tu latają. Kurna, muchy uzależnione od kawy. Kiedy ekspresy ogarniam, Bayerman? Nie wiem, 12, 13 lat, nie pamiętam. Czekajcie, tylko tu złapię odkurzaczem, bo jeszcze ziarenka są. Widzieliście, co się działo? To teraz patrzcie, co... Ach, jeszcze to rozkręcę i wam pokażę, co jest w ekspresie. Co tam spadło. Jestem zaskoczony. No właśnie, dobrze piszesz, Hotshot. Najedzą się fusów i weź taką muchę dogoń. Jedyne, co tu działa na te muchy, to lep. No, ale umówmy się, te lepy porozwieszam po całej firmie, jak to będzie wyglądać. Wchodzi klient, uwaga, bo się pan przykleić. Im starsze, tym trwalsze, czy mit elektroniczny? Ale o co pytasz, Bayerman? Bo się zgubiłem. O wiek ekspresów? Że im starsze urządzenia, tym lepsze? Bo nie kumam. Miałem 2 koty, Łukasz. Likwidowały wszystko, łącznie z firankami. Ale to prawda. Nie ma czerwonej. Będzie. Znaczy to... Ciężko mi mówić o elektronice, bo w ekspresach akurat elektronika nie jest jakimś tam strasznym problemem, jeśli się psuje, ale generalnie jakość wykonania tych urządzeń jest dużo gorsza teraz. Robiłem taki... Zaraz wam go może później wam go pokażę, bo on się nieopłacalna naprawa okazała, ale pokażę wam, jak jest zrobione Saeco nastoletnie, duże Saeco. Przypomnijcie mi, jak skończymy z tym. Bo ja jak to obierałem na części, summa summarum klientka zrezygnowała, powiedziała, żeby go wyrzucić, no bo tam duże koszty wyszły, ale jak go obierałem na części, to każdy kabelek ma swój kanał, no Saeco, bo wiecie, Jurato z tego słynie, że tam jest wszystko tak pięknie zrobione. No pokażę wam, jak z tym skończymy, bo właściwie mam pomysł tylko na diagnozowanie dalej ekspresów. Poza tym... Dobra, bo ja już widziałem. Zobaczcie, jaka to jest... Ja pierwszy raz mam ten ekspres w rękach. Ekspres, zwracam jeszcze raz uwagę, kto nie widział, który nie ma w ogóle opcji mleka ani wody. To jest taki typowy do czarnej kawy. Tu jest taki elektrozawór z końcówką podpiętą do spuszczania ciśnienia. O. No tu już naprawdę niewiele jest, żeby się psuło. Ta sama złączka, elektrozawór, który rzadko się akurat dlatego upsuje. Tu jest wszystko to samo, wężyki nawet czyste. Go podobno nie mieli. Ale, może nie będę go przechylał, wyjmę. Wysypka się trzyma. Więc tu prawdopodobnie ktoś przeginał z kawą mieloną. No tu jest wszystko ok. Dobra, sprawdźmy, czy to rzeczywiście nie mieli. Czy coś siedzi w żarnach? Sprawdźmy to. Tak jest właśnie, Hotshot. Wszystko jest tak robione. Dokładnie tak. Tak jak piszesz. Czekajcie, bo mi się tu okienka pomieszały. Cześć, Tomasz.
O, coś tu się działo. Będzie drogo. Zobaczcie. Tak się właśnie kończą młynki ceramiczne. To jest przewaga młynków ceramicznych nad młynkami stalowymi. Ja uważam, że młynki ceramiczne to jest zło, bo tu jest kawałek ostrza, żarna tak zwanego. A tu widać, no to trzeba wymienić to nie można tego złożyć, bo to się rozpadnie, widzicie? To jest pęknięte, czekajcie, oczyszczę to. I to jest właśnie żarno ceramiczne, które jest reklamowane jako lepsze żarno. No to proszę. Przewaga żaren ceramicznych nad stalowymi jest właśnie taka według mnie. No i co? Ja go teraz włączę. W ogóle zobaczymy, czy silnik działa. No bo tu jest do wymiany kompletny młynek, słuchajcie. Ja się nie bawię w wymianę tych żaren. Nie bawię się w wymianę tych żaren, bo one się kruszą przy wyciąganiu. Tu w ogóle jest jakaś rzeźnia. On jest ukręcony, zobaczcie. Ten młynek jest na śmietnik w całości, nawet nie ma co go włączać. On się zblokował, ukruszyło się żarno. Złapiesz mi cholero tą ostrość, dziękuję. Patrzcie, kręcę żarnem. O! Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. No rozpieprzony jest ten młynek w drobny mak. Rozpadło się. WMF, tak, no kojarzę ekspresy WMF, nawet jakieś robiłem, tu odpowiadam rotor FPV, ale to dawno i nieprawda. Tu jest ukręcone, że ja sobie mogę tym, no to rozbierzmy go dalej, pokażę wam co tu się stało. No, generalnie żarna są rozwalone. Tu leży kawałek, zostawimy dla klienta, żeby sobie obejrzał. Jakiś kamień, co prawda tego kamienia nie widzę. No ale efekt finalny jest taki, że młynek jest do wymiany. A teraz zobaczmy, co się stało głębiej. Czekajcie, ja sobie wezmę na to jakieś pudło, bo mi to poginie. Rozkręćmy go dalej. Przeprowadźmy dochodzenie. Irek Bogdan mówi, pewnie kawa z Biedry była. W drogich kawach też się to zdarza. Siema, mów mi Piotr. To się zdarza też w droższych kawach, tylko stalowe, znaczy sajekowskie młynki generalnie jak się zatnie, to się, jeśli nawet były żarna stalowe, to się zetrze na miazgę środek tych ślimaków. Zresztą zaraz mam nadzieję to zobaczymy. Czekajcie. Ty kurna, jeszcze żyje. Dobra, 56 sztuka zabita. To kółko zębate powinno być przyczepione tu, a ono jest ukręcone, widać to chyba, nie? Tu się ukręciło. O, widać. Kurna, ja nie łapię, ja się nie nauczę tego poruszania tutaj. To jest nieodłącznym elementem tego. No ale już nie jest. Czyli kompletny młynek. Chociaż to może jeszcze działa, zaraz sprawdzimy. Czekajcie, bo tu Jarosławka w DeLonghi miałem 2 razy kamyk. Młynek żyje, a kawę od tamtej pory staram się przebierać. W DeLonghi praktycznie nie zdarza się, żeby od kamienia się zepsuł młynek, bo DeLonghi ma zabezpieczenie. Tak zwaną terkotkę ja to nazywam, że jak się zablokuje młynek, to słychać takie terkotanie, no widzieliście filmy na kanale o tym. Stawiam, że ten silnik może działać, słuchajcie. Wtedy tylko kopuła będzie do wymiany, ale ja nie wiem, czy to samą tą koronę z żarnami można kupić, nie pamiętam. Wkładam to tu luzem, nic się tu nie wydarzy.
No i sprawdźmy. I kończymy w tym temacie. Kończymy w temacie Philips Latte Go, bo ja muszę się z klientem skontaktować, wycenę mu wysłać, posprawdzać całą resztę. Czekajcie, przyniosę tylko wody. No palmy go, zobaczmy czy ten młynek ruszy. Hotshot, jaką polecacie kawę, jeśli chodzi o markety? Nie piję marketowej kawy w ogóle, więc nie wypowiadam się. Kiedyś piłem Kimbo, kiedyś piłem Dallmayera, Jakobsa Zielonego mi się zdarzyło, ale nie. Jak się napijesz porządnej kawy, to już marketówka ci nie smakuje. Tam jest źle przechowywana ta kawa. To jest zło. Ciekawe czy woda poleci. O, kawa! A, bo nasypało się do zaparzacza, no tak. Patrzcie, przy pukaniu już robi kawę. Jaka cena takiego młynka? No, trzeba by sprawdzić na nord.pl chociażby. Z 500? Kompletny? Coś takiego. Słuchajmy, czy zadziała silnik. No, silnik jest do odratowania. Pytanie, czy to się da kupić, bo powiem szczerze, nie pamiętam. Czy da się tą kompletną koronę kupić. Bo silnik żyje, tylko wpadło coś, zablokowało i ukręciło młynek. Ot i cała diagnostyka. Reszta po kontakcie z klientem. Muszę sprawdzić części, czy się da kupić. Tyle. Tyle w temacie tego ekspresu. Reszta wygląda, że działa. Oczywiście te uszczelki trzeba powymieniać, te co zwykle. Nie, myślę, rotor FPV pisze, że może jak pisałem, zmieniał rozmiar mielenia przy włączonym młynku. Nie. Przy wyłączonym młynku chyba. To by ukręcił regulację. To musi być przy pełnej petardzie, łapie kamień jakiś, no tym bardziej, że jest żarno rozwalone. Piotr Zagorzdzon, niech kanał rośnie w siłę. Dzięki. Te zerwane młynki w Saeco w Philipsie to jest przy kamyczkach norma. Ile ja już się ich nawymieniałem, to moje. Słuchajcie, pokażę wam to Saeco, bo potem zapomnę. Tak a propos tamtej dyskusji przed chwilą, czy było kiedyś lepiej robione, tylko dajcie mi chwilę. Muszę je przynieść. To jest model Odea. Nie Odea. Zaraz wam powiem, jeszcze sekunda. Talea. To jest, słuchajcie, model Talea Giro. Ekspres, który ma lat, zaraz się dowiemy, ile już w nim muchy mieszkają. Czy ja go już poskładałem z powrotem? A po co? W jakim celu? Dobra, widać na tej połówce. To chciałbym zacząć, który to jest rocznik. Dobra, dajcie mi sekundę, ja go tutaj tylko z jednej z 3 śrubek go pozbawię. Chwila. Następna ofiara. Jeszcze te dwie. Witam Piotr, dzień dobry. Te śrubki to już odzysk, bo to jest szrot. Jakieś resztki. Się nie dziwcie, że się nie szczypie z tym ekspresem, bo to jest złom. To jest szrot. Data na pompie
2007 rok, spójrzcie. Czyli ekspres ma no 15-16 lat. 23 marca 2007. Można to też potwierdzić na przepływomierzu, którego teraz nie wyciągnę pewnie. A może nie wyciągnę. Dobra, nieważne. 16 lat. Witam, Gelek. I patrzcie, jak to jest tu wszystko zorganizowane, bo ja to dawno nie rozbierałem. Każdy przewód, fajnie, że coś widzicie, każdy przewód ma swoją prowadnicę i jeszcze każdy przewód w miejscu tej prowadnicy, to się już porozpadało, ma tu taką osłonkę materiałową, żeby podczas wibracji to nie tarło. One były tu wszędzie, oczywiście one pospadały. O, widzicie, tu jeszcze jest następna. To jest tak pozabezpieczane wszystko. Pompa jest pięknie tutaj umieszczona. Każdy przewód, słuchajcie, wężyk ma tu swoje prowadnice, jest ładnie pochowany. Teraz się tak nie robi ekspresów. Teraz to jest, o, widzicie, tu są prowadnice na przewody. Tu wszystko jest pozaplatane. No widać różnicę, jak teraz patrzysz na ekspres, to jest tak na odpierdziel się zrobiony. A czemu poszedł do śmieci? Ma pękniętą grzałkę poprzeżeraną na końcówkach. To będziecie trochę słabo widzieć, widać, tu już przecieka. Tu widać, że się lało już długo. Ten zawór tutaj, który kosztuje prawie 300, ten, zjadę wam niżej, on tu jest, jak wy go nie widzicie, on jest cały obrdzewiały i tak samo widać leje się tam z tego elektrozaworu trójdrożnego w środku. No, kupa kasy, 1000 zł chyba naprawa tego, 1050 zł z tego co pamiętam. Ale wykonanie? Nie ma już takich sajeków. Tak to ma to. Ten live leci z tym mikrofonem nowym. Kopnął, rozwalił. To leci z tego nowego mikrofonu, którego na razie już wziąłem na minus 5 dB, bo strasznie było głośno. Grzesiek, dlatego, znaczy 16 lat to na złom. On poszedł na złom, bo Grzesiek pisze 16 lat to zaraz tam złom. Mój Saeko też coś ten deseń śmiga. Koszt naprawy tego ekspresu, który właśnie sprzątnąłem ze stołu, wynosił 1050 zł. Klient stwierdził, żebym go wyrzucił. Ja też nie będę go naprawiał, bo tam jest kupa rzeczy do wymienienia. Nie potrzebuję takiego ekspresu. Gdybym chciał sobie taki ekspres dla siebie zrobić, to bym sobie pewnie zrobił. Mam takie grzałki używane jakieś, ale u mnie też czas jest to pieniądz tak naprawdę. Jeśli chcesz ten ekspres, zapraszam. Dam ci go za darmo, kompletny. Nie ma problemu. Ja mam w ogóle, jak chcecie jakieś ekspresy do zabawy, to się odzywajcie do mnie. Ja mam tego trochę do oddania. Zamiast to wywozić na śmieci, płacić jeszcze za elektrozłom, to ja wam mogę dać te ekspresy. Jakieś tam są, no. Z 10 to już stoi takich do wydania. To co Grzesiek piszesz, plus tak, da się do tych ekspresów dostać części. Nie są tanie, bo to musicie pamiętać, że kosztem części jest też jej magazynowanie. No i przy okazji sobie chce producent zarobić, to wiadomo. Atrax, witam doktora. Dobra, słuchajcie, przytargam tu coś. Będziemy przy pustym stole siedzieć. W Polsce się nie siedzi przy pustym stole. Tadam! Ha! Takiego jeszcze nie było. Bosch. A co ten bosch? Nie widzi wody. Ładny ten ekspres jest, powiedzcie. Nie? No, uważajcie tam. Porządek musi być. Rotor FPV, no to są koszty naprawy w serwisie, bo to bardzo często tak gdzieś tam u nas w grupie na Facebooku sobie dyskutujemy. Ja myślę, że samemu ten ekspres to byś sobie max do 4-5 stów naprawił, no. Siema Grzegorz. To wiedziałem, Daniel, że ktoś podejmie rękawicę, jak powiem, że siedzę przy pustym stole. Wiedziałem.
Czy mógłbyś polecić jakiś bezawaryjny ekspres automatyczny z młynkiem w cenie do 2000 ze spieniaczem mleka z możliwością regulacji ilości wody mleka? Ja się nie podpisuję pod żadnymi ekspresami i tu widzę, że ci odpisuje tomato, bierz melitę. 4 melity do mnie wjechały. Jedna tam stoi już naprawiona, tylko do wyczyszczenia, ale ja melitę bardzo rzadko naprawiam, ale to wynika też z tego, że melita jest bardzo rzadkim modelem. Znaczy bardzo rzadko ludzie ją kupują, bo bardzo słabo ją znają. To są dobre ekspresy, ja nie powiem tak jak tomato ci poleca. Natomiast to nie jest tak, że są bezawaryjne, nie ma bezawaryjnych ekspresów. Grzesiek, u nas przykładowo w firmie jak szlifierki padły, to naprawiamy maks do połowy jej wartości. Oczywiście przy pierwszej naprawie, druga czasem już nieopłacalna idzie w likwidację. My tak, Grzesiek, z ekspresami, ja tak z ekspresami robię. Mniej więcej do połowy wartości to jeszcze uważam, że jest sens. Pytanie też jaka to jest wartość, bo wiesz, jak ekspres kosztuje dychę, to 5000 go naprawiać. Trzeba by się było zastanowić. Pusty stół, ale czysty. Stół jest zawsze czysty. A miałem okazję, słuchajcie, pisałem o tym na Facebooku, pić kawę tą zieloną, którą tam widzicie, w tradycyjny parzuchowy sposób, czyli zmielona i zaparzona wrzątkiem. Dobra, jest dobra. Myślałem, że będzie niedobra, ale jest dobra. Dobra, słuchajcie, bo ja też nie chcę tego live'a dzisiaj przeciągać jakoś strasznie. Tu jest zgłoszona usterka, bo ekspres nie widzi wody. Czekam na wasze komentarze. A ja po prostu zamilknę. Ale widać, że był odkamieniany, nie? Bo dotąd odkamieniacz wyczyścił. Po prostu... Naprawdę, słuchajcie, nie mnie oceniać, ale nawet moja butelka do podlewania kwiatków, która tu 1,5 roku stoi, tak nie wygląda. Do której tylko dolewam wody i sobie stoi, żeby nie lać takiej kranowy prosto do kwiatków, które i tak ubiłem prawie wszystkie, bo zapominam je podlewać. Ona tak nie wygląda. No ale pływa klata. Nawet go coś tam pociąga. O, widać, nie? To czyli jest magnetyczny. No dobra, to słuchajcie, no trzeba nalać wody i sprawdzić. Do góry popłynął. To go włóżmy. No po prostu... How dare you, jakby powiedział Spox. Gelek, masz w opisie filmu każdego i tutaj też w opisie live'a masz link do grupy na Facebooku. Coffee Doctor się nazywa. Tak jak firma. Jak się go włącza? Kurna, ładny ten ekspres. Vero Aroma. Ktoś pytał, tylko o 100. Ktoś na początku live'a pytał, a to jest 300. Słuchajcie, zbiornik zbiornikiem. Syf totalny. Ale tu już ktoś się postarał. Może szału nie ma, ale tragedią też tego nie możemy nazwać. No jest brudny, no wiadomo, ale nie jest zarypany. Tu jest czysto. No i teraz mi wytłumaczcie, na czym polega problem z tym zbiornikiem, skoro widać, że ktoś o ten ekspres dba, ale tak nie do końca. No dobra, odpalmy go. Może zadziała. Ręce, które leczą. Siemens i Bosch to samo tak naprawdę.
Chyba widzi wodę. Siema Allegro. Siema, siema. No dobra, 500 i naprawiony, słuchajcie. Ale co tu się dzieje? Gotuje się w tym ekspresie. Dolej wody niegazowanej lub wymień filtr. On tak nie widzi wody, że trzeba mu przepływomierz naprawić. Bulgot niepokoju, słyszycie? A ja mu chciał kawę zrobić. Słyszycie? Jakieś myszki w środku siedzą. Czy ten ekspres ma funkcję cięcia i szlifowania? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Ale on coś młynka nie używa. Halo. To, że wody nie ma, to wiadomo, ale... Ale niegazowanej, zawsze mnie bawi ten napis. Dodaj wody niegazowanej. No tu ma więcej problemów. No dobra, słuchajcie, trzeba go rozmontować, gościa. No to niestety trzeba go rozłożyć. Nie ma innej drogi, mój drogi. Wyjmujemy wodę niegazowaną. Gdzieś z daleka od siebie. Dawno nie rozbierałem tego gada. No wszystko poszło w tackę, no bo gdzie miało pójść? Daniel, a co by było, jakbyś wlał gazowaną? Nie wiem, nie wolno. Pisze, żeby wlewać niegazowaną, to ja się tam, wiesz... Nie próbowałem. Hotshot, masz rację, trzeba dać wodę przefiltrowaną, z dzbanka chociażby, filtrującego. Po co ja to wyciągam, jak ja tej strony nie będę ściągał? Nadgorliwość. Poczekajcie, bo ja pomieszam te ekspresy, a nie chciałbym. O. Dobra. Ekspres Siemens, ten akurat Bosch, ale to samo, dwuśrubkowy. O, siema Alicja, kiedy przybyłaś, bo nie zauważyłem, a potem opierdziel dostanę. Walnięty jest przepływomierz, ale ja tu wy pewnie nie słyszycie aż tak dokładnie, ale tutaj młynek chyba nie działa. Pamięta ktoś, jak się w takim Boschu wchodzi do menu serwisowego? Bo ja nie pamiętam. Musicie pamiętać jedno. Bardzo często, i tak było chociażby przy tym z sobotniego filmu Ekspresie, z sobotniego? Nie, sprzed tygodnia. Klient nie mówi całej, raczej w sensie nie mówi wszystkich usterek. Czyli wywaliło korki, tak jak było z tą Intelią. A gdzie jest mój kurna patyczek ulubiony? Wywaliło korki, ale robił kawę, a nie robił i nie miał prawa robić. I tu też może być tak, że on jest zgłoszony, tylko że nie widzi wody, a zaraz się okaże, że młynek nie działa. I to trzeba zawsze brać pod uwagę, słuchajcie, bo nie ufać. Ufać, ale sprawdzać, o tak powiem. Bo naprawicie jedno, zaraz się okazuje, że jest młynek do wymiany, młynek boszowski, siemensowski jest cholernie drogi. No i tak to się toczy. Nie lubię tych obudów ściągać, strasznie. A już na live'ie? Jak patrzycie mi na ręce?
Poszło w miarę gładko. Muszę przyznać. I co my tu widzimy? Niewiele. Zawór, no to widzicie, to jest Siemens w środku. W sobotę był Siemens, identyko. Co tam piszecie? Ile kamień ciężko odfiltrować? No kamień się odfiltrowuje, no dokładnie filtrami ze złożami, z piaskiem takim w środku. Miałem rację, teraz to już otwieram serwis, Dawid, otwieraj. Alicja, ja jeszcze w pracy z doskoku przerwie zawitałam. No i miło mi Cię widzieć, słyszeć, czytać. Pająki ubite? Pająki są w akwarium i wiadomo dla kogo są hodowane, pasione. Dobra, słuchajcie, no. Trzeba by go odpalić teraz w takiej formie. Zobaczyć, co tu się dzieje. Czyli trzeba konstrukcję skonstruować. Zróbmy, słuchajcie, 3 minuty przerwy. Ja sobie popodłączam wszystko, poznajduję wężyki i zaraz wracam. Halo, myszko. Jestem. Słuchajcie, jeszcze oszust magnetyczny. Jeszcze sobie czata bym włączył. Dobra. Co tam piszecie? Omylicie, widzę, rozmawiacie, dobrze. Bardzo często jest tak, Grzesiek, to co piszesz, może klient wychodził z założenia, że jak włoży filtr, to po co ma pojemnik od kamienia. Bardzo często jest tak, że jest filtr włożony, jest obrośnięty kamieniem, bo oczywiście rok tam siedzi. Max, jak często robić pełne czyszczenie ekspresu? Jak ekspres woła, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, taka jest zasada. Muchy. Ja podejrzewałem ten czujnik. No ale to jak widać nie jest problem z czujnikiem, bo ekspres widzi wodę, tylko jej nie pobiera. Chyba mam słaby wężyk. Będzie łapał powietrze. Tu jeszcze jedna rzecz, zwróćcie uwagę. Tu jest zaciek. Nie wiem, czy go widzicie. Tu. To jest zaciek spowodowany dolewaniem wody w ten sposób, od góry. Tu pod spodem jest elektronika. Nie jedna już spłonęła dzięki takim zabawom. Kurde, nie zadziała to chyba, a może. No zobaczymy. Chcę, żebyście też ekspres widzieli, ale na razie to go włączę tak. Prąd. Cześć Paweł. Witam Paweł. Dzisiaj to taki live, jak wygląda moja praca. Co on tak tylko bzyknął? Proszę włożyć zaparzacz i zamknąć drzwiczki. No, ma chłop rację, nie da się ukryć.
Wkładam zaparzacz, wy tego nie widzicie, ale ja to robię, uwierzcie mi. Uwierzcie mi na słowo. No i patrzymy, co się dzieje. Za wiele to tu nie widać. Spuszcza wodę. Zaworem, tym z bezpieczeństwa ta woda nie idzie. Leje się wylewką. Nie widzicie? O! Naprawiony. Słuchajcie. Ręce, które leczą, no. Co mogę powiedzieć? Odpalił się, już nie chce wody niegazowanej. Pamiętajcie, jak chcecie, żebym wam naprawił ekspres, to ja robię. Gotowe. No puśćmy wodę. Ma on tu gorącą wodę? No czemu się świeci tylko espresso? Ach, bo trzeba Fajne to jest, w ogóle fajny jest ten ekspres, coraz bardziej mi się podoba. Niewystarczająca ilość wody, wiem chłopaku, wiem. Nie, herbatka. O, pianka. Ciepłe mleko. Gorąca woda, o to mnie chodziło. Czekamy. Wydawanie napoju. Działa. Naprawiony. No co ja mam naprawiać? Przyblokował się przepływomierz prawdopodobnie. No jak sami widzicie, już by wywalił komunikat, że jest problem. Trzeba go na pewno odkamienić. Jak jest, słuchajcie, i to właśnie uczulam. Gdzie ja ten zbiornik postawiłem? A to tylko taki brudny zbiornik, ale to wszystko, co jest osadzone na tym zbiorniku, jak nalewacie wody, okruchy tego osadu się wpadają. Tu niby jest jakiś taki pseudofilterek, nie ma żadnego filterka. Te okruchy wpadają w przepływomierz i wystarczy, że przyblokuje te łopatki w przepływomierzu i jest taki temat. No i ekspres trafia do serwisu i tanio już było, nie? Jak klientom, ja bardzo często tak odbieram, tak mi się wydaje, że jak ja mówię klientom, jak można taki zbiornik, przecież to syf, że ja im to, nie wiem, próbuję krzywdę zrobić, czy na złość coś powiedzieć, to nie o to chodzi, no. No tylko potem przychodzą do serwisu i słuchajcie, niby taka pierdoła przepchnąć przepływomierz, ale ja muszę ten ekspres rozebrać, poświęcić czas, złożyć, umyć. To kosztuje, no. Co tam piszecie? Zmęczony jestem tu od 6 rano. Poniedziałki live'y, jak jestem od 10 w pracy, są zdecydowanie lepsze, pod warunkiem, że czapeczka aluminiowa zadziała, a wczoraj nie zadziałała. Mariusz Miejewski. Bartek, warto kupować te kapsułki czyszczące do ekspresu. Jak to działa ogólnie? To taka kapsułka przelatuje przez pojedyncze przelanie wody. Znaczy kapsułki czyszczące, tabletki czyszczące, ja mam tutaj o. Nawet te, które pisaliście mi gdzieś na grupie. One są do ekspresów, które mają system czyszczenia tabletką. Ten na przykład ma. To są różnych rozmiarów. Te to akurat można nawet sobie na pół łamać. Zobaczcie, one są jak te aspiryny stare, czy co to tam było. Ma przedziałkę, nie widać przy tym ISO wielkim takim. Jak obniżę ISO, to będzie widać, że ona ma przedziałkę, widzicie? Bo na przykład do Krupsa wam nie wejdzie taka wielka tabletka. No to są tabletki odtłuszczające, bo odkamieniacz nie ściągnie wam tłuszczu kawowego zaschniętego. To zupełnie dwie różne rzeczy są. I część ekspresów typu Bosch, typu Siemens, typu Nivona, typu Jura, chyba te najnowsze DeLonghi też mają, te takie większe, wyższe modele Saeco mają osobny system czyszczenia, odkamieniania i osobny system czyszczenia tabletką. I to jest bardzo dobre, bo to między innymi rozpuszcza. Gdzie lecisz?
rozpuszcza te złogi, które bardzo często widzicie u mnie na filmach na sitkach zaparzacza. Jeżeli czyścimy ekspres regularnie tabletką, to te sitka tak nie wyglądają. Tak, Daniel, dobrze piszesz, że klienci się boją prawdy, jak im powiesz, to myślą, że to jest hejt. Szok. Muchy, ekspresuchy. No dobra, słuchajcie, ale to jakby problem. I tak ten przepływomierz trzeba wyciągnąć, który jest tu. To chyba widać było. Tu akurat mamy łatwy dostęp do przepływomierza. On ruszył, ale młynek nie ruszył. Sprawdźmy ten młynek. Espresso. Niewystarczająca ilość wody. Jak ja nie lubię tych podwójnych czujników do testowania. Bo tutaj są dwa kontaktrony, jak widzicie. Mówiłem o tym nawet na filmie. Tu są dwa kontaktrony. I on nie może złapać tego dolnego, bo wtedy pokazuje, że jest za mało wody. I to jest taka zabawa w oszukiwanie tego czujnika. No ale dobra, spróbujmy. Za mało wody. Mieli! Tylko kawy nie ma. Izabela, a ja zawsze puczę pojemnik na wodę przed nalaniem, dobrze czy niekoniecznie, a ja nie wierzę. Zawsze myjecie ekspres, jak mam przyjechać. Myślicie, że nie wiem. Haha. Czyli młynek działa. Czyli coś z tego będzie, słuchajcie. Już uzupełniłem kawę ziarnistą. Dobra, to dajmy jakąś... Zobaczmy, jaką kawkę parzę. Bardzo mi się ten ekspres podoba. A wam? Co sądzicie o tym ekspresie? No to jest Siemens tak naprawdę. Wszystkie części, tu zawór ceramiczny z Siemensa, wszystko będzie pasować. Przy mokrych palcach nie działają dotykowe przyciski. Espresso tart. Co jest? Zepsuł się. Ekspres się zepsuł, słuchajcie. Nie działa. Gdzie ten czujnik? To ja chcę kawę krema. Za mało wody. Nie lim. To ma to dobrze powiedziane. Powiedziałem to takiemu jednemu z Kielc na filmie. Jak się nie... przerwałem mu, bo się zapatrzyłem. Jest tam jeszcze jaka kawa? Zrobisz mnie tę kawę, chłopie? Cicho bądź, wiem, mamo. Co sądzisz, Rotor FPV, co sądzisz o zamiennikach na przykład tabletek czy filtrów aqua? Tabletek ok, filtrów bym nie stosował zamienników. Bo nie wiesz co to za filtr. A jak będzie ciężko, szybko się zapcha, to będzie ci pompę męczył. Słuchajcie. Voila! Słuchajcie, trzeba zrobić przegląd tego ekspresu, wyczyścić te całe wszystkie wężyki. Kawę, jak widać, nie ma się czego wstydzić. Tyle. Naprawiony. Tu w ogóle jest... Zauważyłem teraz, że na Tipli jest błąd. Bo tu... Bawiłem się tym komunikatem zbiórki. I tu ma być tak. O, bo ja jeszcze nie zdecydowałem, jaki to ma być aparat. Poprawiło się?
O. Teraz zauważyłem, że bawiłem się tym i nie poprawiłem. Bo chyba pójdę w GH6, a ten cel to jest za mały na GH6, ale to na spokojnie. No i co powiecie o naprawie ekspresu? Zdiagnozowany. Oczywiście trzeba go porządnie przetestować. No bo to po 2 kawach to ciężko stwierdzić. Siema, Szymon. Life! Life is life, to u ciebie takie hasła, nie? Siema, siema. Człowieku, 3 ekspresy zdiagnozowane, 2 naprawione. Siema, siema. Gdzie jest śmietnik? No dobra, słuchajcie, to... Bartolo, zapomniałem ci napisać. Spoko, człowieku. Na luzie, na spokojnie, napiszesz jak ci się przypomni. Mamy kolejny ekspres zdiagnozowany. Wyłączysz się bez wody? Tak, wyłączysz się. Chamie. Wielki elektronik. W niedzielę o 1 w nocy oglądałem twój film z Siemensem i swojego dzięki temu umyłem. I już się calclin nie świeci? Widzisz. Trzeba oglądać moje filmy, Szymon. No, edukacyjne. A to jest dokładnie taki sam jak twój. Ten cały środek tam to jest identyko jak ten twój w Kielcach. Łukasz Komicki, Kofi, czy ty wiesz jaki masz wpływ na ludzi? Jak zacząłem oglądać u ciebie serwisy ekspresów, to zacząłem z powrotem pić kawę, choć dawno nie piłem. A to kawa jest bardzo zdrowa, to bardzo dobry mam wpływ na ludzi, jak się okazuje. Kawusia jest zdrowa. Ja jestem tego żywym przykładem. Patrzcie jaki okaz zdrowia, a piję 10-12 kaw dziennie. I powinienem teraz spać pod biurko. Wyłączysz ty się? Co ten ekspres robi w ogóle? Coś ci bym Szymon pokazał, ale chyba już go wyłączyłem. Ej, co tu się dzieje? On się tyle płucze? Coś jest z tym przepływomierzem nie tak, bo on się nie powinien 2 litry płukać. Pewnie nie łapie wszystkich sygnałów. I kurde, sam leje wodę bezpośrednio do pojemnika jak ten jest w ekspresie i zawsze cieknie po budzie woda. To powiem ci tak, do twojego modelu to z wymianą to jest z 800. A będziesz miał takie efekty i wam wszystkim, bo to nie jest pierwszy taki przypadek. Czekajcie. Ostrości poproszę. O. Tu było jeszcze delikatnie, po zawiasach pociekło. Ale jak pocieknie tu i spłynie tu, to wam zgaśnie ekspres i tyle go widzieli. Nie chcą ludzie naprawiać tych elektronik. A ja ich nie naprawiam. Wielki elektronik sobie sam naprawi pewnie. No ale po co się w koszty pakować, jak się nie chce zbiornika wyciągać? Dobra, słuchajcie. Zdiagnozowany. Przepływomierz do wymiany według mnie. Bo się przywiesza. Czekajcie, bo ja tu taką kombinatorykę wodną uprawiam. Fusy od razu wyrzucę. Czekajcie. Bo moje ćpuńskie kawowe muchy nie zeżrą. No co, słuchajcie, mamy 2 ekspresy zdiagnozowane. Ja sobie tu później pozapisuję co i jak. Dobra, Szymon, cieknie jak ty lejesz. Nie, ale to mówię poważnie i to wam wszystkim, że nie dolewajcie wody. To naprawdę jest żaden problem ten zbiornik wyciągnąć. A narobicie sobie biedy, no. Biedy jak biedy, kosztów. Czyli biedy. W sumie się zgadza. Słuchajcie, dzisiaj jak w kalejdoskopie. Gotowy leję, poczekajcie. I jestem
Wojciech K. Niech się rozwija na coraz lepszy, dziękuję. Się będzie rozwijał, jak ja nie padnę w końcu, bo naprawdę. DeLonghi. W styczniu wymieniany przepływomierz, słuchajcie. Czemu on się tak giba? Już nóżka zginęła. Śrubka. W styczniu wymieniany przepływomierz. Na razie, Szymon. Dzięki za wizytę. Pozdro. I łapy do góry. W styczniu wymieniany przepływomierz. Klientka przyjechała. Dolej wody. Napełnij obwód. Spróbuję pokazać wam sztuczkę, o ile on nie ruszy od razu. Saeco ma, no tak, Saeco ma tak. Wysuwany zbiornik z przodu jest dobry, bo trzeba go wyciągnąć. DeLonghi ma to samo. O ile ten ekspres nie ruszy od razu, to jest w ogóle ten? Tak. To wam spróbuję pokazać sztuczkę, jak bez rozbierania naprawić ten błąd napełni obwód DeLonghi. Jeśli nie jest padnięty na amen przepływomierz oczywiście. Niech się odpali. Wojciech Kucharski, ty byś miał upaść z takimi genami. Oj, ty mi już lepiej o upadaniu nie opowiadaj, dobra? No. O, to by było dobre. Zalałby sobie Szymon płytę, tak jak pisze Formbi, i by robił z naprawy. To by było dobre. Z zalanej płyty. No już widać, że pasek postępu nie idzie. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo jest taki myk. Jak to odpalić, jeśli się przywiesił przepływomierz? Pokażę. Bo czemu miałbym wam nie pokazać? Tylko muszę sobie iść nabrać do mojego sprzętu wody. Przecież mam tu wodę. Tylko nie mówcie nikomu, nie? Może samą strzykawką. Zaraz wam powiem, o co chodzi, tylko sam sobie tutaj rozkminkę zrobię. Nada się. Jeśli tylko się przywiesił wam przepływomierz w ekspresie, bo tutaj tak podejrzewam, no bo w styczniu był założony nowy, to bez rozbierania, chociaż tutaj trzeba 5 śrubek odkręcić, żeby się dostać do przepływomierza, możecie wziąć strzykawę. Tu jest gniazdo wody. No nie widać go, ale zaraz spróbuję wam rozjaśnić życie. Tu. Włóżcie tam strzykawę. Akurat taką mam. Zassać. Takie podciśnienie zbudować. Bardzo często to pomaga. Czy pomoże w tym przypadku? Tego nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. Zjadę już z tym ISO. No i co? Ciekawy jestem sam. Ostatnio mi 2 razy to pomogło. Ty, a ty nawet wody nie puściłeś, gościu. Drgnął, ale mu nie pomogło. O! Rusza się. Widzicie? Dobrze jest to teraz robić odkamieniaczem na przykład. No nie, tu musimy rozebrać. Ale bardzo często taki myk ze strzykawką pomaga. Dobra, już. No to inaczej, bo w większości ekspresów DeLonghi do tego przepływomierza, aby się dostać, który powoduje ten napis pusty obwód, trzeba podkręcić tylko tył, oczywiście wyłączając go z prądu. No.
Krzysztof, witam młodzieży, witaj! Ktoś mnie pytał, jakiej końcówki używam do rozkręcania ekspresów DeLonghi. To przy okazji wam odpowiem. To jest T20 Security Torx, czyli ten z tą dziurką. To już nie te czasy, że nie dało się ich kupić. Chodź tutaj. Gdzie to jest? Tu. Złapiesz mi na tym Torxie? O. Security Torx T20. Wszystkie DeLonghi, te nowsze przynajmniej, są skręcane tym Torxem. No to rozkręćmy, zobaczmy, o co chodzi. Jezu, jak tu mam gorąco, słuchajcie, zaraz się ugotuję. 5 wkrętów. Chyba mi wkrętarka baterię kończy. Damy radę. Artur, wszystko da się kupić. Ostatnio nabyłem klucz do Jury. Są nawet w Norcie. Najlepszy, jakbyście w Norcie szukali kluczyka do Jury, to jest taki. Nie żaden na klipsie. Bo one są słabe i tak te klucze szybko się wyrabiają. Ale najlepszy, jak dotąd miałem, to jest w takim kształcie. Bita po prostu. Tak zwane jajo jurowskie. Bo te są takie z taką spinką, ale ta spinka do kręcenia jest tak niewygodna, że masakra. Cztery i 5. Hello. O co tu chodzi? A tu jest inny wkręt. I jakim cudem? Ciekawostka. Coś mi się musiało źle wkręcić w styczniu. Śrubka do śrubka. No słuchajcie, no żeby nie było, z lutego 2022 jest ten przepływomierz, czyli świeżak. Wypnijcie zbiornik, jak wypinacie przepływomierz. Ale jaką klientka musi mieć wodę, że te wężyki czyszczone w styczniu już tak wyglądają. Masakra. Widzicie? Tutaj w ogóle w Pruszkowie jest strasznie twarda woda. No nie są jakieś tragiczne, ale już się życie pojawia z powrotem. Przez ile? 8 miesięcy? No w sumie jest ciepło. Dobra. Tu się poleje. Tu się poleje. Tak się rozbiera przepływomierz. Słuchajcie, no tu jest wszystko ok. Patrzcie. 7 miesięcy. 7? 7 miesięcy. To się powinno samo kręcić. I niby to jest czyste, nie? Niby tu jest wszystko ok. A nie jest ok. Tak się powinno kręcić. Coś tam wlazło, jakieś życie pod spód. No i zatarło przepływomierz. Albo klientka ma słaby odkamieniacz, bo to wiecie, każdy od kamienia z super odkamieniaczem, jak złożyć przepływomierz, to prosta rzecz. Uszczelka, tu ją słabo widać, bo jest silikonowa, przezroczysta, kiedyś były czerwone. No i to jak słoik, słuchajcie. Usterka naprawiona. Teraz tylko nie pomylić wyjście do góry. Wejście tu. Mam sajeko, molty, dzbanka nie leci z pieniem mleko. Para jest i ucieka gdzieś bokami. Dzbanek zadbany, czysty, wszystkie przewody drożne. Na szczęście piję kawę bez mleka. No coś jest nie tak z dzbankiem, bo słuchaj, ekspres to jest tylko generator pary. To
też ciężko cokolwiek powiedzieć tak po opisie. Jak obstawiacie? Naprawiony? Ja obstawiam, że tak. Kurna, sam się chłopaczyna rozbiera. Gdzie piąta? No. Naprawiony czy nie naprawiony? Ja myślę, że naprawiony. Przeprowadź odkamienianie. Pewnie klientka powie, że to się zaświeciło zaraz przed przyniesieniem. Znam te metody. Czekamy. To normalne, bo było powietrze w wężykach. No bo się zaciął. Chyba działa. Spróbujmy zrobić kawę. Coś tam w środku jest. Tu jakieś śrubki, nie wiem co to za śrubki. Coffee please. A znacie ten trik, że możecie przedłużyć kawę nawet jak się skończy? Mało osób o tym wie. Patrzcie. Powiedzmy, że stwierdzę od razu, że ta kawa jest za mała. I jak on skończy robić kawę, to można ją przeciągnąć. Odpaliłem tym przyciskiem. Teraz patrzcie, ona się kończy. Kto wiedział o tym triku? Że można przedłużyć sobie kawę? A? Tylko nikomu nie mówcie, tak jak to zawsze powtarzam. Ktoś mnie kiedyś o to pytał, a ja to przez przypadek odkryłem. No działa. Oj tam lurkę, Artur, lurkę. Większość ludzi pije kawę taką, że tej szklanki by zabrakło. Pod przyciskiem espresso mają zaprogramowane. Tam lurkę. Nie pisne. Grzesiek, widzisz, to jest prawidłowa reakcja, Artur. Nie czepiasz się lurkę, tylko piszesz tak jak Grzesiek. Skoro proszę o tajemnicę, to tak się odpowiada. Nie pisne słowa. Bo to jest wielka tajemnica. Ludzie nie mogą bez tego żyć. Oj, tam napełni zbiornik, muszę cię skręcić najpierw. Dokładnie tak, Formbi. Większość ekspresów jest tak zaprogramowana, że tej kawy naprawdę leje się więcej niż tej szklance, która ma chyba 250 ml z jednej porcji, bo przecież... Zresztą słuchajcie, to jeszcze, zwłaszcza u starszych osób, ale nie tylko, jakbyś zaparzył espresso. Ja się spotykałem z takimi. Zresztą kiedyś tutaj częstowałem kawą, bo tu jeszcze mieliśmy podpis elektroniczny. I zaparzyłem takie, wiecie, no espresso to jest pół tej filiżanki max. No to takie było podejście. Kawy mi żałujesz? Co to pan mi tu zaparzył? To kawę mi pan zrobi w wiaderku. No tak, no wiadomo, no. Taką? To bym musiał chyba z 8 kaw zrobić, żeby to miało sens. Powiem wam tak, moi drodzy widzowie, od 6 rano na nogach robienie live'ów wieczorem jest słabe, no ale wczoraj chciałem zrobić, ale niestety
5G mnie pokonało. Będą te live'y w poniedziałki. Nie zawsze. Miałem robić tego live'a, słuchajcie, po powrocie z Gdyni, z tego Armina Van Burena. To byście chyba zwłoki oglądali przez 2 godziny. Po prostu byłem nieprzytomny. Potem się jeszcze okazało, że moje zdarte gardło to było nie tylko zdarte gardło, ale jakieś choróbsko niedoleczone, bo ja tydzień wcześniej miałem temperaturę. No czasami to po prostu, słuchajcie, nie ma sensu. No są różne przypadki, człowiek jest wymęczony. No po co to? Dzisiaj pewnie widzicie, że mam trochę mniej energii, no bo jestem padnięty po prostu. I to tak, ja generalnie lubię, żeby ten live był dynamiczny, jak ja mam tak siedzieć, wiecie, się snuć tutaj sam ze sobą. To czy to ma sens? Czekajcie, przyniosę wody, bo trzeba sprawdzić zawsze po skręceniu ekspres. Espresso to jest Max PLN 35 do 45 zależy. Poniżej 30, tak 20 to już jest ristretto, czyli to jest taka już sama esencja kofeiny praktycznie. No działa, no musi działać, słuchajcie. No. Daniel, dla ciebie to brawa, że ty jeszcze wróciłeś z tej Gdyni. Przecież myśmy byli o 6 rano w Warszawie, jakoś po 6, nie? I Daniel jeszcze pojechał do siebie 1,5 godziny i jeszcze poszedł na cały dzień do roboty. Po prostu... No mus to mus w sumie. Co poradzisz? Jaką najmocniejszą kawę piłem w życiu? Nie wiem, powiem ci to tomato. 100% robustę. Mam nawet. Ale to jest, słuchajcie, diabeł wcielony. 100% robusta. Ta akurat jeszcze nie jest taką siekierą, ja piłem jakąś inną. To jest Don Caruso, znacie tą kawę z moich filmów. Mam taki plan. Czekajcie, tylko czy ona nie jest już po terminie? Nie. Poczekajcie. Poczekajcie. Teraz to mi narobiliście smaka, a właściwie ty to tomato. Tylko muszę wydmuchać tą parzuchę, bo paskudna jakaś kawa tu jest sypana. Nie widzicie mojej miny i może dobrze, jak ją wącham. To tomato, pamiętaj, będziesz mnie miał na sumieniu. To wszystko twoja wina. Wow. Max PLN zależy od... Znaczy, każdy ekspres dodaje tej kawy trochę więcej. Max PLN pyta, czy jak się ustawia na 2 szklanki, to robi kawę też z jednego kejka. Tak, robi z jednego trochę większego. Ale to nie jest razy 2 gramatura. Przestań, Artur. To jest świeży, w styczniu przegląd miał ten ekspres. Nie zdążyli go jeszcze zakitować. W ogóle zobaczcie, jak ta kawa wygląda. Ładne te ziarenka. Don Caruso to jest dobra kawa. Powiem wam, że nie pamiętam jej smaku. Na pewno będzie gorzka. Ale widok. Nawet mi się ręka nie trzęsie. Bo stopklatkę zrobiłem. Haha. Ładnie ziarenka. Ja to uwielbiam, widok ziaren kawy. Nie mogę się napatrzeć. Pierwszą trzeba wymielić, to ją tutaj puszczę, a ja sobie pójdę umyć filiżankę. Moc na maksa, bo jak żeby inaczej.
Ale jaki ekspres, Łukasz? Łukasz pyta, kupiłem ten ekspres za 700 zł, przebieg 1200 kaw. Taki? Magnifique S? Tą właśnie w wersji cappuccino? Ale krema. Pamiętajcie, że krema robi się z robusty przede wszystkim. Arabika ma zawsze słabszą kremę. Tylko tu muszę po pierwsze złapać ostrość na filiżanku. Po drugie zjechać z ISO niżej. Patrzcie, taka ciemna jest ta krema. Dobra. Adrianna Pańko, witam. Mam pytanie, czy serwis jest w stanie stwierdzić odkamienianie niewielkimi środkami do danego modelu, czy nie? Nie jest w stanie stwierdzić. Chyba że octem, tak jak pisze Formbi, no to ale to słuchajcie, to ocet już będzie zawsze czuć z ekspresu, jak go odkamienicie octem, o ile przeżyje ten temat. Dobra. Napijmy się kawy. Czemu tu nie ma ostrości? Halo. Ach. A co, Adrianna, napisali ci w MediaMarkt, że nieoryginalnymi rzeczami był odkamieniany ekspres? Tak ci stwierdzili? Naprawdę? Jeszcze trochę. Za mało. Dobra. Czyż będzie jeszcze druga? No ja nie piję takiej pojedynczej kawy. No to powiem ci, że cię przerobili w balona, dobrze to określiłaś. Ja po prostu nie rozumiem. No, tak się, słuchajcie, gra na niewiedzy ludzi. I ja bardzo często spotykam tu klientów, którzy się boją odkamieniać innym środkiem, bo oni są... I tu się nie śmieję absolutnie. Oni są przekonani, że w ekspresie jest jakiś czujnik, który wykrywa zakamienienie ekspresu i wtedy woła odkamienianie. Oni jakby nie mają pojęcia o tym, że to jest po prostu liczona ilość wody, kawy, różnie. No i się boją. Tak, ale tak, zrobili cię w balona. To nie jest w ogóle... A jaki to ekspres, Adrianna? Wiesz, jaki to był ekspres? Na logikę, na jakiej podstawie mogą stwierdzić, czym był odkamieniany ekspres, dopóki to nie był ocet, który po prostu śmierdzi octem, no to jest oczywiste, tak? A to teraz przeczytałem, Bartunia, oszczędzaj się, chłopie, złego diabli nie biorą. No. Zatrzymałem sobie kawę. To będzie trzecia porcja. Bo tu się 2 krople zaparzyły. Może i mają kwas mlekowy, ale na jakiej podstawie serwis w MediaMarkcie może to stwierdzić, że to kwasem mlekowym było odkamieniane? Przecież to się potem płucze wodą. No... Ja bym chętnie oddał taki ekspres do reklamacji. Może kiedyś zrobimy taki trik. Taki kurna program usterka w moim wydaniu. Poodkamieniamy sobie kamiksem i oddamy do reklamacji, że nie działa. Widzicie tą kremę? Nie, widzicie mój syf z tyłu za biurkiem. Piłem. Max PLN pyta, czy kopiluwak piłem. Piłem, ochyctwo. Nie przypominaj mi. To jest produkt marketingowy, zwłaszcza teraz, kiedy te szczuro, gryzonio, trutnie są hodowane w klatkach, bo kiedyś, kiedy to było, znajdowane były te ich ziarna, to miało jakiś tam sens głębszy. Bo to chodzi o to, że te ziarna one jedzą tylko najlepiej dojrzałe. Natomiast teraz, jak to się stało hodowlą, to ma taki głęboki sens, że do kawy? No chodź tu. Autentycznie to są kurna muchy, kawuchy. No kurna do kubka mi chciała wlecieć. Nie ma za co, Adrianna. Zapraszam. O!
Jako wasz nowy Cup Taster, tak się nazywa gościu, który się zajmuje testowaniem smaku kawy, Cup Taster od Philips, no, jako wasz nowy Cup Taster, muszę wam powiedzieć, że to jest strasznie gorzkie. Ale moc czuć. Rotor FPV nie pije kaw marketowych. Mówię o tym zawsze. Nie znam. Ja piję tylko tą kawę, którą widzisz tu. I ewentualnie testuję jakieś takie... ja nie kupuję kawy w markecie. Nawet tej kawy, której używam do mielenia, do wymielania, do testowania, to kupuję z palarni porządną kawę, która nie przeszła u nich cup tastingu chociażby, czyli źle się wypaliła, no nie przeszła ich kontroli wewnętrznej jakości. I to są bardzo dobre ziarna, bardzo dobrej jakości. Z tego nawet niezła kawa wychodzi, oczywiście ona smakuje inaczej. I to jest mój produkt, tak zwany śród do testowania ekspresów, no bo nie wyrobiłbym na kawie po 100 zł testować ekspresy, znaczy ja bym wyrobił, tylko musiałbym ceny podnieść, tak? Ale powiem wam, czuć moc w tej kawie. No i ona do mleka może być bardzo dobra, bo ona nie jest jakaś taka wykręcająco gorzka, ale w porównaniu do tej zielonej, mojej, to jak ktoś próbował, to stopień goryczy jak ta ma 3, to ta ma 9. Nie kłóćta się chłopaki, Rotor FPV i Daniel. Daniel dobrze, że zauważył, Rotor ok. Ale tak, ja się nie znam na smakach kawy aż tak, żeby wam powiedzieć. Jest taka gorycz, ale nie wykręcająca, a zostawia taki posmak, jak taką droższą, gorzką czekoladę kupicie. Jak ją zjecie i tak po minucie na gardle wam zostaje taki posmak tej gorzki, to zostawia taki posmak. Naprawdę, Daniel, ta czerwona ci lepiej smakuje? No, ja wolę zieloną, ale to słuchaj, no jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to by trochę nudno było, nie? Zostawię klientce w młynku. Zobaczymy, co powie. Ja mam kawę z palarni, jak widzisz tutaj, z moją pieczątką. To jest moja mieszanka. Testowana tu przez wielu już widzów. Jeśli jesteś zainteresowany, ona kosztuje dla was, dla widzów, bo ona normalnie 100 kosztuje, a niedługo będzie 110 kosztowała. Dla was, dla widzów, dla grupowiczów na Facebooku jest po 9 dyszek. Jeśli jesteś, Michał Rugala, zainteresowany, napisz mi maila, masz w opisie filmu na stronie internetowej firmy. To ci wszystko napiszę, bo ja jej nie sprzedaję przez żadne Allegro, bo nie mam na to czasu po prostu. A to ty się nie załapałeś, Artur, na tą czerwoną? Nie załapałeś się, skoro pytasz, co ja się... Kopnij kamerę! Kopnij kamerę, chamie! Będę zamawiał, pewnie w przyszłym tygodniu. Będzie na Facebooku palec pod budkę, tak jak ostatnio, także, ale będę pamiętał o tobie, Artur, mam nadzieję. Adu. Moje ulubione pytanie. Czy warto kupić Ekspres DeLonghi Eletta Explore ECAM 450-55G? Jedni ci powiedzą, że warto, inni ci powiedzą, że nie warto. To jest, ja nie rozumiem takiego pytania i tu nie naśmiewam się, tylko słuchaj, no czy warto? Nie warto, bo kupę kasy wydasz. Można pić ze szklanki. Słuchajcie, jak pytacie, czy tu, czy na grupie facebookowej, bo to pojawiają się takie właśnie pytania jak twoje adu i bardzo długo nikt nie odpowiada, bo to jest źle zadane pytanie. Musisz napisać, jakie kawy będziesz pił, ile tych kaw będziesz pił, czy mleczne, czy bardziej czarne, czy to będzie 10 kaw dziennie, czy 100 kaw dziennie. No to są ważne parametry, żeby ktoś ci doradził ekspres, bo bardzo często miewam klientów, którzy przychodzą i pytają mnie o DeLonghi, które kosztuje powiedzmy 4-5 tysięcy. A ja się pytam, jakie kawy będziecie pili? No czarne. Mówię, to po co wam DeLonghi za 5 tysięcy? Jak możecie sobie Melitte za 1300 zł kupić i będziecie mieli tej samej jakości kawę, a zostanie wam 4000 czy 3 w kieszeni. Już pomijam, wiecie, bo jeśli komuś się, wiadomo, jako mebel się kupuje ekspres do kuchni, który jest piękny, no to wtedy nie ma dyskusji o cenie, bo skoro ten się podoba, to ten bierzemy. Ale jeśli chodzi o to, że on ma mieć za zadanie picie kawy, zadaniem tego ekspresu głównym ma być robienie kawy, a nie jest przede wszystkim elementem wystroju kuchni,
no to trzeba kupować ekspres, który ma wszystko to, czego potrzebujecie i nic ponadto. Bluetooth'y, surfy. Po co wam to? Ekrany dotykowe? Ja bym nie brał. Daniel, damy radę, w kontakcie jesteśmy. Dobra, słuchajcie, bo ja już odpływam. Bardzo wam dziękuję za obecność. Te live'y będą takie 2-3 godzinne, ale to w poniedziałki, bo ja już zaraz tutaj tak się położę. Nawet ta kawa już mi nie pomaga. A potem wam zrobię zdjęcia, jak biegnę do domu 7. Nie no, czuję ją. Powiem wam, że takie 2,5 porcji. Czuć, nawet się chyba czerwony na twarzy zrobiłem, tak mi się wydaje. Phone Big Krups, według mnie to w ogóle jest dziadostwo, ale to już mi się nawet nie chce o tym gadać. Dziękuję wam za obecność. Co złego to nie ja. Smacznej kawy. Tą kawę to nie jest reklama, ale był o tym film, znajdźcie sobie na kanale trochę o kawie, tam parzę to na prawdziwym takim ekspresie kolbowym. Kawa Don Caruso. Znajdziecie ją, doncaruso.com strona, znajdziecie ją na Allegro. Polecam te kawy. Parę osób kupiło w ogóle po tym filmie tą kawę, pisało mi, że im smakuje. Polecam je z czystym sercem, bo sam je lubię pić. Co prawda piję swoją, wytłumaczenie jest proste, ja mam swoją taniej. Ta kawa tania nie jest, ale to już sobie ceny sprawdźcie, bo ja nic z tego nie mam, nawet nie pamiętam. Widzimy się w sobotę na filmie. W sobotę będzie film ciekawy, myślę, dla wielu z was. Zwłaszcza odpowiadający na wiele pytań, które dostaję, ale to w sobotę. No i tyle. Z mojej strony wszystko. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wizytę. Fajnie, 120 osób było tam, tak nie patrzyłem na ten licznik w ogóle. Smacznej kawki wam życzę. No i co? Widzimy się na live'ie, mam nadzieję, w kolejny poniedziałek, w sobotę na filmie, tak jak mówiłem. Miłego wieczorku, ja lecę do domu. Na piechotę chyba, bo zaczynam czuć tą kawę. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć.